Tak, jeżdżenie do Radomia, ale przede wszystkim moja informacja, co oznacza, że codziennie od świtu do nocy dzwonił telefon. Podawano jakieś informacje, zatrzymano, proszę pani Kuroń, tu mnie biją, tu ja byłem wyrzucony z Radomskich, przy czym każdą informację trzeba sprawdzić, tą informację ktoś podał, nieustannie podawać, uzyskiwać informację, pełną informację o wszystkim, co się zdarzyło i regularnie podawać całość dziennikarzom. Ja pracowałem jak pańszczyźniany chłop, całą rodziną, czy Gajka, Maciek i ja, bez przerwy, dyżur przez telefonie, telefon bez przerwy, dzwoniący. Poza tym cała ta organizatorska działalność, którą żeśmy robili tak zwanym wówczas małym korem, bo myśmy próbowali raz zebrać cały kor, wkrótce po moim przyjeździe, ale okazało się, wkroczyła policja. Wkroczyła, nie zatrzymano nikogo, tylko po prostu nie dano się zebrać. W związku z tym myśmy się zbierali w zachowaniu różnych zasad konspiracji młodym korem. Młody to był do Lipskiego, na Józefa Lipskiego. Że się zważy, że tam był profesor Lipiński 96 lat, pani Steinsbergowa 94 lata, Puchat Zawadzki pod 80, profesor Szczypiorski pod 80, ksiądz Dzieja pod 80. To oczywiście ta cezura wieku do 50, jaką żeśmy chyba wtedy mieli. To oczywiście młodzież. Byliśmy absolutną młodzieżą dzięki temu, choć byli wśród nas zupełnie młodzi ludzie. Otóż zbieraliśmy się młodym korem, redagowaliśmy komunikat, potem objazd żeśmy robili wszystkim. Dramat polegał na tym, że jak jeden zrobił poprawkę, to trzeba było cały objazd robić od nowa. Wszystkich. Każdy miał swoich, że tam podpisywali i w rezultacie wydawaliśmy raz w miesiącu komunikat i oświadczenia we wszystkich ważniejszych przypadkach. A tu nieustannie rewizje, przeszukania, zatrzymania na 4-8, rewizje i inwigilacja. Taka czasem oddech w plecy. To już wiele razy miałem przedtem taką inwigilację. To nieustająca inwigilacja to stałe zagrożenie 48 godzinami. I wiecie, te 48 godzin to jest jak dla kogo? Bo jak ktoś nie siedział i idzie na 48 godzin, to on po pewnym czasie się przyzwyczaja i traktuje te 48 godzin, że tylko ma 48 godzin siedzieć, a myśmy byli wszyscy dziko przepracowani. W związku z tym ta zasada, jak zamknęli, to spał. Mówiono do mnie, pani koledzy złodzieje wcale mówili, panie Kuroń, opowiedz pan coś. No był tu paru kolegów pańskich z koru, ale jak to przyszli, to spali. No i ja przychodziłem, kładłem się budzono po 48 godzinach, ale oczywiście ja nie bardzo tak, dlatego że dla mnie każde 48 mogło być początkiem sankcji prokuratorskich. Tym bardziej, że już niedługo tą pierwszą sankcjeśmy dostali, ale nim żeśmy ją dostali, to jeszcze o technice działania koru. Słowo, takiej technice wychodzenia zawsze naprzód.